Dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, jest ze mną Joanna Adamiec, która jest ekspertem kredytowym od udzielania kredytów hipotecznych w Polsce. Cześć Paweł. Jeżeli nie jesteś obywatelem Polski i chcesz wziąć kredyt hipoteczny w Polsce na mieszkanie, ten odcinek jest dla Ciebie. Zacznijmy, Asiu, od tego, czy osoba, która nie jest obywatelem Polski, może wziąć kredyt na mieszkanie w Polsce? Tak, może wziąć kredyt na mieszkanie w Polsce i co jest w ogóle bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestie zdolności kredytowej, jeżeli chodzi o kwestie wkładu własnego czy oferty, to pamiętajmy, że praktycznie te wymagania są takie same jak dla obywateli polskich. Czyli tutaj banki pod takim kątem finansowo-ekonomicznym w żadnym wypadku tych osób nie dyskryminują. Oczywiście tutaj już jest różnica w zależności od tego, czy mamy obywateli Unii Europejskiej, czy są to cudzoziemcy pochodzący spoza Unii w kontekście wymogów formalnych, czyli kart pobytu i paszportów. Natomiast bardzo ważne jest to, że z takiego punktu widzenia finansowego, zdolnościowego jest identycznie tak jak w przypadku obywateli polskich. Czyli jeżeli jestem obywatelem, powiedzmy, Ukrainy i chcę wziąć kredyt w Polsce, to muszę mieć umowę o pracę na czas nieokreślony, albo działalność gospodarczą, albo te inne formy, o których sobie później powiemy, mieć zdolność kredytową, którą mogę wykazać, mieć wkład własny 10, 20, 30% i mogę wziąć ten kredyt na takich samych zasadach jak Polak, tak? Tak, jeżeli chodzi o zasady mówiące o finansach. O finansach, dokładnie tak. Dobrze, to teraz powiedzmy sobie o tym, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze, jakie dokumenty trzeba mieć, żeby móc ten kredyt dostać. Dodatkowo, prawda? Czyli jakie te kryteria formalno-prawne też taki obywatel pochodzący właśnie choćby z tej Ukrainy, bo zostawmy... Te regulujące ten pobyt w Polsce. Regulujące te pobyt w Polsce. Czyli w tej sytuacji karta pobytu. I teraz dzielimy banki na dwie grupy, czyli jest grupa banków, która będzie akceptowała tylko i wyłącznie kartę stałego pobytu, czyli już, prawda, ten pobyt zalegalizowany przez dłuższy czas i mamy również banki, które będą akceptowały karty czasowego pobytu. To jest bardzo ważne, dlatego że te karty czasowego pobytu, one są wydawane na okres z reguły 3 lat i jest taki minimalny czas ważności karty. Czyli w momencie rejestracji wniosku pamiętajmy, że karta pobytu musi być ważna minimum 6 miesięcy w przód. Są banki, które wymagają, żeby było na przykład 12 miesięcy, jak ING Bank Śląski, ale tak możemy sobie gdzieś tam zapamiętać, że to takie totalne minimum, żeby podejść w ogóle do tego wniosku kredytowego, to 6 miesięcy. Również taki obywatel Ukrainy musi mieć nadany numer PESEL, dlatego że zdarza się czasami, że w tych kartach pobytu tego PESEL-u nie ma, no to wtedy musi być takie zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. No dziś w Polsce nic nie zrobimy, pamiętajmy, bez PESEL-u. I również musi być ważny ukraiński paszport. Dlaczego? Dlatego, że my jak wprowadzamy wniosek kredytowy, to wpisujemy serię, numer paszportu, jak również datę jego ważności. Ten dokument potwierdzający, że to jest ta osoba. Dokładnie, bo to jest potwierdzenie tożsamości, więc bezwzględnie musi on być. I tak naprawdę już posiadając te 3 dokumenty, jesteśmy w stanie złożyć wnioski kredytowe. Nawet jest taki jeden wyjątek, o którym tutaj chcę specjalnie jeszcze powiedzieć, że jest jeden bank na rynku, który jest w stanie zrobić kredyt hipoteczny bez karty pobytu. Bez karty pobytu, czyli wystarczy PESEL, wystarczy tak naprawdę ważny paszport i wtedy jeszcze takim dodatkowym dokumentem, który już teraz bank wymaga, jest raport, taki odpowiednik polskiego raportu BIK, który trzeba ściągnąć z Ukrainy, natomiast nigdzie nie trzeba jechać, od razu powiem, nie trzeba jechać nigdzie, można to wszystko już zrobić elektronicznie, tak. Nasi klienci ostatnio właśnie stanęli przed takim wyzwaniem i bez większego problemu sobie poradzili, więc dosłownie zajmuje to kilkanaście minut i taki odpowiednik ukraińskiego BIK-u może znaleźć się na naszym mailu. Tak, nagrywamy ten odcinek właśnie specjalnie dla osób z zagranicy Polski, które do nas przyjechały, z tego względu, że dostałem wiele próśb właśnie od moich znajomych z Ukrainy, kolegów i koleżanek, którzy prosili mnie o taki odcinek, bo widzieli naszą serię o kredytach. No ty się specjalizujesz w takich właśnie kredytach dla osób z zagranicy, więc zachęcamy, żeby skontaktować się z Asią, która jest ekspertem kredytowym. Powiem wam, jak to w Polsce wygląda. W Polsce działa to tak. Możecie iść do okienka w banku i zapytać o kredyt hipoteczny, no i realizować z bankiem procedurę, albo w Polsce są tak zwani eksperci
kredytowi, którzy są w stanie wygenerować wam wszystkie oferty aktualne w bankach, jakie są prowizje, jakie są koszty, jaka jest rata, jakie są produkty dodatkowe, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie, czy jakaś karta dodatkowa, inne produkty dodatkowe, porównać to wszystko i wybrać dla was najlepszą ofertę. I ekspert kredytowy nie pobiera od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie, on wykonuje dla was pracę za darmo, czyli kompletuje wasze wszystkie dokumenty, mówi wam, co trzeba zrobić, no pomaga wam w tłumaczeniu też w języku polskim, żeby było wam prościej w tym wszystkim się poruszać, zna wszystkich ludzi, zna osoby w oddziałach w bankach, z którymi rozmawia, no po prostu robi to od wielu, wielu lat, a potem eksperci kredytowi w Polsce dostają wynagrodzenie z banku, które jest wynagrodzeniem z banku, bo bank zamiast płacić swoim pracownikom w oddziale, płaci prowizję po prostu za przyprowadzenie klienta doradcy kredytowemu, tak? I doradca kredytowy wybiera dla was najlepszą ofertę, jaka jest na rynku, no bo im lepsze oferty wybierze, im będziecie bardziej zadowoleni, tym więcej osób później z polecenia też trafi do doradcy. Tak naprawdę. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Tak to działa. Tak to działa. To jest taki rynek win-win, także my jako eksperci kredytowi staramy się wybierać te najlepsze propozycje, dlatego że no, tak jak mówisz, ten rynek jest dość transparentny, więc jeżeli ktokolwiek, czy będzie jakikolwiek ekspert, który nie do końca będzie dbał o ten interes klienta, to prędzej czy później po prostu ich straci. No tak to działa. A ilość, tak? Jeżeli braliście kredyt hipoteczny w swoim kraju kiedyś, czy w ogóle za granicą, tak, no to wiecie, że ilość dokumentów do skompletowania jest naprawdę trudna, szczególnie jeżeli nie robi się to w swoim ojczystym kraju i to jest trudne, więc warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego. Ja mam mnóstwo nieruchomości w Polsce i w Wielkiej Brytanii i zawsze korzystam z eksperta kredytowego, tak się to po prostu robi. Więc teraz porozmawiamy sobie o szczegółach, natomiast jeżeli chcielibyście już nie słuchać o tych rzeczach ogólnie, ale przejść już indywidualnie do własnego przypadku, to zachęcam do tego, żeby wejść w opis tego filmu, napisać maila do Joanny, umówić się na takie bezpłatne spotkanie, podczas którego będziecie omawiali waszą sytuację, ile macie wkładu, na jaki okres chcecie kredyt, jakie macie dokumenty, co musicie mieć, na co musicie poczekać, na co zwrócić uwagę. Czy to jest dobra nieruchomość, którą wybraliście, też od Joanny dostaniecie wsparcie, szczególnie jeżeli to jest Warszawa i jakby będziemy rozmawiali o kolejnych dzielnicach, no to Joanna wam pomoże. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby takie wsparcie uzyskać, więc jak chcecie, napiszcie proszę do Joanny. Teraz przechodząc do rzeczy, których się nie da zrobić, bo ustaliliśmy, że są rzeczy, że jakby na tych samych zasadach finansowych ten kredyt można dostać, że trzeba mieć PESEL, paszport i tą kartę pobytu stałą lub czasową lub bez tej karty. Natomiast jaka jest ta główna różnica pomiędzy Polakiem a osobą z zagranicy, którą musimy tutaj wziąć pod uwagę? To tutaj jeszcze te osoby z zagranicy musimy podzielić na te dwie grupy, prawda? Czy są obywatelami unijnymi, czy są obywatelami spoza Unii, bo to jest też bardzo ważne. Czyli na przykład obywatele Unii Europejskiej tutaj nie mają ograniczeń, jeżeli chodzi, prawda, o nabywanie gruntów. Czyli taki na przykład powiedzmy Niemiec, Hiszpan może sobie tutaj przyjechać, kupić sobie, prawda, działkę, kupić sobie gotowy dom i nie potrzebuje z tego tytułu żadnej zgody. No pamiętajmy tam wyłączenia dotyczące tych stref przygranicznych, prawda, czy punktów strategicznych, gdzie mamy jakieś bazy i tak dalej, to wiadomo, że są to rejony, gdzie żaden obcokrajowiec, znaczy teoretycznie może, ale musi mieć specjalną zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast jeżeli mówimy właśnie o cudzoziemcach już spoza Unii, czyli tutaj naszych już wspomnianych, Ukraina, Białoruś. Tak, przede wszystkim obywateli Ukrainy, bo tutaj ta grupa jest, można powiedzieć, taką najliczniejszą, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, to bez kłopotu kupimy lokal mieszkalny. Czyli lokal mieszkalny tam, gdzie nie ma zakupu udziału w gruncie. Pamiętajmy, że sama działka czy dom, jeżeli taki obywatel Ukrainy chce zakupić, to musi mieć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I teraz o tyle procedowanie tych zgód jest kłopotliwe, że to po prostu strasznie długo trwa. Co mam na myśli, mówiąc strasznie długo? Czyli mniej więcej ten taki minimalny czas to jest około 3 miesięcy, ale z reguły jest to około 4 do 6 miesięcy ten czas oczekiwania. Jeszcze zależy, co jest właśnie
właśnie przedmiotem zgody, czy to jest działka, czy to jest już większy grunt, czy to są tylko udziały w drodze. Natomiast ja bym tutaj zwróciła szczególną uwagę właśnie, żeby na przykład jeżeli taki obywatel Ukrainy chce kupić lokal, to pamiętajmy, że do tego lokalu raczej, jeżeli nie musi przynależeć, to żeby nie przynależała żadna działka, która stanowi drogę, która stanowi jakikolwiek grunt. Dlatego, że nawet jeżeli jest to na przykład jedna tam 25 czy 1 000, ale kupujemy mimo wszystko ten udział, to musimy uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To ja chciałbym tu jedną kwestię wyjaśnić. Jeżeli mamy blok, w którym jest 100 mieszkań i my chcemy kupić mieszkanie, czyli nie dom na działce z trawą, tylko mieszkanie, to i tak w księdze wieczystej, czyli w dokumencie, gdzie jest napisane, kto jest właścicielem, jaka jest powierzchnia i tak dalej, w takim land registry powiedzmy, to tam możemy mieć sytuację, w której my oprócz naszego mieszkania mamy jeszcze udział w placu zabaw. Czyli jesteśmy właścicielem części placu zabaw, za który jesteśmy odpowiedzialni jako właściciel tego mieszkania. Udział w drodze dojazdowej, czyli no jest droga, która prowadzi do naszego budynku, garażu podziemnego, czy ten garaż podziemny też ma jakiś udział. Więc to są rzeczy, które no zazwyczaj dzieją się w Polsce, tak? I one występują. Czasami mamy dwa różne akty. Jeden mamy do samego udziału w placu zabaw, w gruncie, w czymś tam, drugi mamy do samego mieszkania, więc to może być dla Was blokadą. Ale dlaczego blokadą? Dlatego, że jeżeli kupujesz mieszkanie za gotówkę i płacisz powiedzmy 1 000 000 złotych za mieszkanie w Warszawie, to płacisz i jakby kupujący może poczekać, tak, na ten twój dokument. Natomiast jeżeli kupujesz mieszkanie w kredycie, no to musisz wpłacić zaliczkę, zadatek, który ci przepadnie, jak nie kupisz tego mieszkania, żeby zablokować to mieszkanie, tak, żeby zatrzymać, że ono jest dla ciebie. Czekasz później na te dokumenty, które trwają, no ale w międzyczasie właściciel chciałby już sprzedać to mieszkanie i oferować je innym, tak, więc to nie jest komfortowa sytuacja dla obu stron. Poza tym trzeba już te dokumenty kredytowe też procesować, więc z jednej strony niecierpliwy się właściciel, który chce sprzedać, z drugiej strony ty już musisz procesować też ten kredyt i też czekasz, więc wszyscy czekają i robi się z tego trochę problem. Tak. Dlatego też warto zastanowić się właśnie, czy te udziały w tych gruntach są, co można zweryfikować też przy współpracy z tobą, umawiając się na taką konsultację, no bo można też z deweloperem ustalić, Tak, co będzie sprzedawał. Po prostu. czy tam będą te dokumenty, czy nie. Dlatego Tak. też warto się skonsultować i to ustalić. No i tak naprawdę też jesteś, rozumiem, w stanie pomóc w pozyskaniu tego dokumentu, żeby skierować w odpowiednie miejsce, żeby tą zgodę uzyskać. No i teraz pytanie z twojego doświadczenia, czy te zgody są przyznawane, czy są odmowy? Są przyznawane, szczególnie jeżeli mówimy właśnie o tych udziałach. Ja nawet powiem ci szczerze, że nie spotkałam się z tym, żeby ta odmowa była. Jeżeli właśnie kupujemy lokal mieszkalny i mamy te udziały, no tylko trzeba się tutaj Czas. tak, dokładnie, naprawdę uzbroić w cierpliwość i też deweloperzy tak naprawdę, jeżeli oni sprzedają te swoje nieruchomości, to wiedzą tak naprawdę w większości, co sprzedają, w ogromnej większości oczywiście, bo nie do końca wszyscy czasami. No w każdym razie, jeżeli mają właśnie klientów spoza Unii Europejskiej, to zdają sobie z tego sprawę, że albo właśnie muszą to zrobić 2 oddzielnymi umowami, albo w jakikolwiek sposób rozwiązać to w inny sposób, prawda, czyli nie do końca na przykład tym klientom, prawda, sprzedawać te udziały, jeżeli na przykład one nie stanowią tego udziału w drodze, który ma charakter kluczowy w kontekście dostępu tego lokalu do drogi, no bo są pewne sytuacje, gdzie po prostu nie można inaczej tego zrobić. Natomiast w większości przypadków tak naprawdę jedyny problem to jest tylko i wyłącznie kwestia związana z czasem. Natomiast formalności, no te nerwy, tak jak sam powiedziałeś, ta presja czasowa, no są czasami tak duże, że jednak klienci rezygnują i po prostu nie kupują tych mieszkań, które sobie wybrali pierwotnie, tylko jednak zamieniają je na takie lokale, gdzie faktycznie mamy przynależny na przykład ogródek, prawda? Czy formę tej przynależności, czyli nie kupujemy tych udziałów, tylko mamy... Szukamy już takiego lokalu, który tego nie ma. Dokładnie, tego nie ma, tak to może jest. powiedzmy sobie jeszcze o takich dodatkowych rzeczach. Czy osoba, która bierze kredyt w Polsce, musi mówić biegle po polsku?
Czy nie musi? Nie musi. I to jest bardzo ważne też, żebyśmy się nie bali tego, że jeżeli na przykład pewnych rzeczy nie zrozumiemy, tutaj nikt nie będzie nikomu przeprowadzał testów językowych, tak? Ważna jest oczywiście w jakim stopniu komunikatywność w porozumiewaniu się, natomiast w najgorszym wypadku, jeżeli faktycznie nic totalnie po polsku taki obywatel Ukrainy czy nawet innego kraju nie mówi, to nie ma problemu, możemy zawsze skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Co zrobić? Ja ostatnio też miałam taki przypadek właśnie pana, który totalnie nic nie mówił po polsku, no i oczywiście już na umowie kredytowej, no już obligo jest to oczywiście u notariusza, była obecna pani tłumacz, ona była akurat tłumaczem z języka rosyjskiego, bo to był pan zza wschodniej granicy, akurat obywatel Białorusi i koszt takiego tłumaczenia to jest 400-450 zł. Taki tłumacz jest obecny na umowie kredytowej, później jest obecny, prawda, na akcie notarialnym, więc w kontekście jakby całości transakcji to nie są duże pieniądze. Czyli bariera językowa nie jest w ogóle problemem. Nie jest problemem. Kolejna sprawa. Czy dochody? Rozumiem, że jeżeli to jest na takich samych zasadach jak Polacy, Tak. to wypadałoby, żeby ta osoba z zagranicy zarabiała w firmie, która płaci jej w Polsce w złotówkach. Tak. Na umowie o pracę lub mieć działalność gospodarczą, która przyjmuje pieniądze od klientów w Polsce, bo potem będziemy pokazywali te nasze książki przychodów i rozchodów, czyli ten zestaw dokumentów z tej polskiej działalności gospodarczej i będziemy pokazywali te dokumenty, więc to muszą być te polskie złotówki. No i jeżeli ktoś ma spółkę założoną tutaj w Polsce, co też myślę, że się częściej może zdarzać niż ta działalność gospodarcza, no to pamiętajcie, że przy spółce jest trochę problem, no bo spółka to jest osobna osobowość prawna i tutaj generowanie zdolności w Polsce na spółkę jest problematyczne, zresztą jak w większości krajów na świecie. Zresztą wszędzie na świecie jest tak, że umowa o pracę jest najważniejsza, no i ewentualnie działalność gospodarcza jako ta druga, więc to mamy nagrany odcinek o budowaniu zdolności kredytowej, więc jeżeli rozumiesz dobrze po polsku i przejdziesz do tego odcinka o budowaniu zdolności kredytowej na naszym kanale, to tam więcej tłumaczymy na podstawie, no bo to są te same warunki, Tak. na jakiej zasadzie dostaniesz ten kredyt, więc tutaj nie musimy tego tłumaczyć. Natomiast jeżeli ktoś pracuje w Polsce, ale zarabia w obcej walucie w dolarach, to co wtedy? No tu mamy problem. Wiesz, dlatego, że dawniej jeszcze były banki, dwa na rynku, był Alior i PKO SA, które bez kłopotu realizowały takie transakcje, jeżeli ktoś zarabiał w obcych walutach, szczególnie jeżeli był to właśnie dolar amerykański. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że tylko Alior de facto takie transakcje jest w stanie zrobić i bierze tak naprawdę już praktycznie tylko euro. Więc to jest problem, jeżeli mamy właśnie takich klientów, którzy przyjechali tutaj, mają troszeczkę taką sytuację, że na przykład znają świetnie język angielski, pracują w Polsce, ale na rzecz powiedzmy jakiejś amerykańskiej firmy i ona im płaci w dolarach, no to niestety tutaj trzeba będzie podjąć wszelkiego rodzaju działania, aby właśnie te wypłaty były realizowane jednak w polskim złotym. Jeżeli ja miałam kiedyś taki przypadek, to właśnie jakieś pół roku temu, że właśnie był obywatel Ukrainy i on zarabiał w dolarach. No i powiedziałam, że no niestety tu będzie kłopot i okazało się, że firma jednak zgodziła się na to, żeby mu pieniądze docelowo w ogóle przelewać w polskich złotych i dopóki będzie pracował na terenie Polski, to będzie dostawał z polskich złotych. I prawda, pokazaliśmy tą historię, udało się. Więc Czyli da się to zrobić. Da się to zrobić. Oczywiście to będzie zależne od tego, no, jakie ma tutaj podejście pracodawca. Natomiast no, z pozoru wydawałoby się, że sprawa łatwa, prawda, czysta, że już od razu będziemy mogli oczywiście ten wniosek złożyć, a tu się okazuje, że jednak trzeba było nad tym troszkę popracować. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zweryfikować znowu. Zaczynamy od początku, zaczynamy od tego, czy mamy tą zdolność, dopiero wtedy podejmujemy te działania już konkretnie zmierzające do zakupu nieruchomości. Tak, i w takim bardzo dużym uproszczeniu w Polsce ja jestem osobą, która ma mnóstwo swoich nieruchomości w Polsce i Wielkiej Brytanii na wynajem i te, w których mieszkam. I mówię o tym dlatego, że brałem kredyty w wielu polskich bankach. Te banki w Polsce to są duże instytucje, które są od wielu lat. Nie mamy w Polsce takich banków krzaków, takich instytucji. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest krótko w Polsce, czy jakby no nie jest tutaj od zawsze, tak, no to
to nie zna tych instytucji. Natomiast no, z naszego doświadczenia tych banków od zawsze mieliśmy mało, one zawsze były takie same i jednak są to no, sprawdzone u nas firmy i raczej ten kredyt jest bezpieczny. Mówię raczej, no bo wiecie, wszystko się może na świecie wydarzyć, wiecie jak jest, tak? Szczególnie wy. Natomiast raczej są to instytucje bezpieczne, śmiało można ten kredyt wziąć. Zazwyczaj to jest tak, że się płaci 20% wkładu własnego, czyli jak macie mieszkanie za 1 000 000 złotych, to 200 000 wkładu, czyli te 20% i 80% płaci bank. Zazwyczaj są to raty na zmiennej stopie procentowej, czyli ten kredyt się może zmieniać w zależności od stóp procentowych. Teraz one są na niższym poziomie zdecydowanie niż były wcześniej. No i teraz w ogóle też jest najlepszy moment w Polsce na wzięcie tego kredytu. O tym też nagraliśmy osobny odcinek, jeżeli Ciebie interesuje, możesz tam przejść, bo stopy są na najniższym poziomie od lat. Najwięcej ludzi teraz bierze kredyt hipoteczny, przez to te ceny, z racji tego, że stopy procentowe były wysokie, to rynek nieruchomości stanął i ceny przestały rosnąć, ale jak teraz stopy procentowe spadły i więcej osób ma możliwość wzięcia kredytu, to znowu zaczną kupować, co już widać we wszystkich możliwych statystykach. Wpisz sobie w Google, jak te statystyki wyglądają. Ceny nieruchomości mogą iść do przodu, no i przez to twoja rata będzie wyższa, kredyt będzie wyższy, będziesz musiał mieć wyższy wkład własny, więc teraz jest tak naprawdę najlepszy moment, jeżeli myślisz o zostaniu w tym kraju, kupieniu nieruchomości. Rynek w Polsce też jest na tyle płynny, że jeżeli kupisz nieruchomość w dużym mieście typu Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, wszystkie miasta wojewódzkie, czyli największe miasta w Polsce, jeżeli kupisz normalne mieszkanie w nowym bloku do 10-15 lat, czyli taki, no powiedzmy, deweloperski blok, nie taki blok ze starej, komunistycznej, sowieckiej płyty, nazwijmy to, tylko taki nowy blok, to w takim nowym bloku no nie będzie problemu ze sprzedażą tego mieszkania, jeżeli nie przesadzisz z remontem, nie zrobisz za dużego remontu, za drogiego, to nie będzie problemu, żeby uzyskać tą samą kwotę, którą wsadzono w te mieszkanie, tak? Tak to w Polsce wygląda, te mieszkania się sprzedają w tych nowych blokach i tutaj nie ma z tym problemu, więc myślę, że transakcja jest bezpieczna, nawet jeżeli ktoś postanowi, że chce wyjechać z kraju, to zamknięcie kredytu hipotecznego dzisiaj nie ma ograniczeń, tak? Nie ma z tym żadnego problemu, po prostu jeżeli bierzemy kredyt hipoteczny na daną nieruchomość, tak jak powiedziałeś, nagle nasze plany życiowe się zmieniają i powiedzmy będą chcieli obywatele Ukrainy czy to wrócić do swojego kraju ojczystego, czy wyjechać, w każdej chwili będą mogli to mieszkanie sprzedać. Wtedy ta osoba, która kupuje od nich to mieszkanie, automatycznie spłaca ten kredyt. Ta różnica jest im wówczas wypłacana na konto i po prostu bank wyraża zgodę na to, żeby wykreślić hipotekę dla nowego właściciela i tyle. I to jest bardzo proste. Nie ma tutaj właściwie żadnych ograniczeń, bo bank, jeżeli udziela nam kredytu hipotecznego, to pamiętajmy, jest wpisany w dziale 4, czyli jest zabezpieczony, natomiast my jako właściciele nieruchomości cały czas, nieważne czy jesteśmy obywatelami Ukrainy czy Polski, mamy prawo do dysponowania tą nieruchomością. To jest szalenie istotne, bo bardzo często się tak mówi, że jak bierzemy kredyt, to jest, wiesz, już mieszkanie banku. Nie, mieszkanie jest nasze. To my mamy prawo dysponowania tą nieruchomością. Nawet więcej, mamy prawo można ją sprzedać swoją nieruchomość, znaczy można przekazać tą nieruchomość dziecku, i nie trzeba jakby spłacać tego kredytu hipotecznego, tak? Czyli na przykład jeżeli moja mama ma kredyt hipoteczny i przekaże mi mieszkanie, to ja spłacam za mamę oczywiście ten kredyt, no bo będzie miała nieprzyjemności, jak będzie ten kredyt niespłacany, bo to kredyt jest, w Polsce jest tak, że kredyt idzie za osobą, a nie za nieruchomością, tak jakby, więc jakby można to zrobić w ogóle bez zgody banku, tak? Przypisem, że może mi mama moją nieruchomość, a ja będę za nią spłacać kredyt i okej. Więc tak naprawdę najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to dać bardzo mały wkład własny, bo wtedy mamy wysoką ratę dzisiaj przy obecnych stopach. Kupić mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, czyli wydające nam się tańsze, bo będziemy mieli problem ze sprzedażą, albo zrobić bardzo drogi remont, za który potem nam ktoś nie odda pieniędzy. To jest tak jak z kupieniem Mercedesa, który jest goły, bez radia, albo Mercedesa, który ma wszystkie możliwe funkcje w cenniku, które ma w salonie do dodania i potem nikt nam nie dopłaci za te nasze wszystkie ekstrasy, szyberdachy, radia i tak dalej, bo ktoś powie, no ale dobra, to niech sobie pan to zabierze, nie chcę tego, tak, ja chcę ten podstawowy model, więc no na to trzeba uważać i wtedy ta transakcja jest
bezpieczna. Wtedy jest bezpieczna, wtedy można właśnie cieszyć się tą swoją nieruchomością i tak jak mówię, mogą to robić zarówno Polacy, mogą to robić na takich samych zasadach obywatele Ukrainy. Ja bym tutaj nawet jeszcze, Paweł, jak już jesteśmy na wschodzie, to poruszyła chociaż w 2 zdaniach również naszych drugich sąsiadów, czyli Białorusinów, bo ta sytuacja jest bardzo specyficzna. Banki niechętnie podchodzą do kredytowania obywateli Białorusi. Oczywiście kwestie polityczne tutaj wchodzą w grę i co jest najlepsze, no bank oficjalnie tego nie potwierdza. To znaczy oni formalnie na przykład przyjmą wniosek, powiedzą, że tam jest okej, no jak karta pobytu jest, mamy jeszcze ten pobyt, prawda, czy stały, czy czasowy, no i później nagle okazuje się, że jednak decyzja jest odmowna, nieakceptowalny scoring, nieakceptowalne ryzyko, wiesz, tam regulacje wewnętrzne banku, czyli podadzą oczywiście taki powód odmowy, gdzie i tak nie wiemy, prawda, Nie, bo nie. o co chodzi, natomiast my i tak wiemy swoje, prawda, więc bardzo ważne jest to, że jest 1-2 banki na rynku, które nie mają problemu z kredytowaniem również obywateli Białorusi. Idzie to standardem. Więc bardzo ważne jest to, że mają szansę tacy klienci, natomiast faktycznie jak pójdą gdzieś sami do swojego banku, no to mogą trafić tak zwaną kulą w płot, no tutaj się zniechęcić i powiedzieć, no to my już nie chcemy. To myślę, tak? że tutaj jest jeszcze jedna Tak. ważna rzecz, o której warto by było powiedzieć, mianowicie o wkładzie, który trzeba wpłacić jakby do kredytu, no bo to zazwyczaj jest kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, już Tak. teraz bardziej 100, 200, 300 tysięcy. No i te pieniądze musimy mieć pochodzące z legalnego źródła, więc no, obywatele Białorusi wiedzą, że no, przewożenie tych pieniędzy jest problematyczne, więc tutaj też to musimy mieć zrobione w odpowiednim czasie z większym wyprzedzeniem, bo ja wielokrotnie widziałem takie sytuacje, gdzie już właściciel nieruchomości no, chciał tą nieruchomość sprzedać, no ale ktoś jeszcze musiał czekać na przewiezienie tych pieniędzy. My ostatnio mieliśmy taką transakcję i Okej. wiecie jak to wygląda, Tak. tak? Więc to jest ważne, żeby te środki mieć wcześniej. Natomiast no, tutaj optymizmem powiało dla wszystkich, którzy chcą wziąć kredyt. Trzeba mieć po prostu umowę o pracę, działalność gospodarczą, zarobki w Polsce, mieć PESEL, mieć ważny paszport, zgłosić się do ciebie. I kartę pobytu jeszcze pamiętaj, nie? To jest też Kartę istotne. pobytu, zgłosić się do ciebie, porozmawiać o aktualnych ofertach, o tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, czy rzeczywiście ten komplet występuje, czy czegoś brakuje. Znaleźć taką nieruchomość, gdzie nie ma tego udziału w gruncie. Jeżeli on jest, no to wtedy wystąpić o to pozwolenie, które w Polsce się przyznaje, dostać to pozwolenie, no i wtedy przejść przez całą procedurę, którą ty ogarniasz. Nie bierzesz za to wynagrodzenia, wynagrodzenie dostajesz od banku, więc wy macie zrobioną usługę bezpłatnie. Ty dostajesz wynagrodzenie od banku, w Polsce to jest standardem, tak to wygląda wszędzie. Jeżeli chcecie wziąć kredyt, to się po prostu kontaktujcie, link w opisie do Asi znajdziecie na dole, piszcie i działajcie. Tak jest. Dziękujemy. Jeżeli Dziękuję chcesz bardzo. dowiedzieć się więcej o kredytach hipotecznych, to znajdziesz na tym kanale więcej odcinków z Asią, no i tam możesz posłuchać o reszcie zagadnień, a jak nie, to po prostu się umów na rozmowę i działajcie od razu. Pozdrawiamy, cześć. Cześć.